Witam, będziemy dzisiaj montować konsolę PlayStation 5 na ścianie za pomocą uchwytu 4Mount Wall Mount for PS5. Niestety skasował mi się film, na którym robię unboxing, więc pokazuję Wam tylko pudełko. Jest to uchwyt na 3 kołkach montażowych montowany do ściany, na którym pionowo montujemy konsolę PlayStation 5 Digital bądź też z napędem. Pasuje do obu modeli i jest to dość prosty, dość wygodny montaż. I co ciekawe jeszcze, ten uchwyt nie jest chińszczyzną, jest to produkt polski, solidny, masywny, metalowy, dość ciężki i stabilny na pewno produkt, więc na pewno godny polecenia. A ile kosztuje? No ja dałem 119 zł. Więc zaczynamy. Chcę powiesić tutaj konsolę za telewizorem, ponieważ nie mam jej gdzie postawić. I tak jak widzicie, oznaczyłem już sobie wstępnie 3 kropki, miejsca, w których będę, bo chcę, żeby konsola nie wystawała mi z góry ani z boku. Chcę, żeby była schowana za telewizorem, tak żeby to było estetycznie wszystko zachowane. Zaczynam od tego, żeby ustalić sobie wysokość, do której jest telewizor, bo chcę zrobić tak, żeby po prostu konsola nie wystawała nam zza telewizora, bo by to nieestetycznie wyglądało, więc chcę zrobić, żeby była pod telewizorem, za telewizorem w zasadzie, i żeby żaden jej kant nie wystawał ponad obudowę telewizora. Dlatego za pomocą kątownika, którym przykładam jedną część do ściany, a drugą do górnej krawędzi telewizora, odmierzam sobie po prostu górną granicę telewizora na ścianie i w tym miejscu przyklejam taśmę papierową, malarską. I wiem wtedy, że do poziomu taśmy to jest wysokość telewizora, więc wierzchołek zamontowanej konsoli musi znajdować się poniżej. Teraz jeszcze sobie wypoziomuję ten oto kawałek, żeby wszystko trzymało poziom. Jak już złapaliśmy idealnie poziom, to możemy w miejscu tej taśmy maleńkiej przykleić taką dużą, konkretną taśmę. Dlatego potrzebna nam była poziomica, bo na tak długiej taśmie przecież łatwo by było zgubić poziom i taśma mogłaby po prostu zostać przyklejona po skosie. Dlatego poziomica jest nieodzownym narzędziem w tym momencie. I teraz po prostu nasza konsola musi się zmieścić pod tą linią. I teraz analogicznie przykładam krawędź do boku telewizora i zaznaczę sobie miejsce, w którym to kończy się właśnie telewizor, żeby konsola również z boku nie wystawała nam zza telewizora. W tym celu właśnie robię sobie kropkę markerem na tej taśmie wyżej i teraz łapię pion. Tym razem chodzi nam o pion, żeby równo przykleić taśmę i mamy już odmierzone miejsce, w którym musi zmieścić się nam konsola i ona nie może wystawać poza te dwie taśmy. Jak będzie tak przyklejona, to po prostu zmieści nam się za telewizorem. Kolejnym krokiem, jaki robię, ponieważ nie chcę zmienić pozycji telewizora, no bo jak już ustawiłem taśmę pod tą konkretną pozycję telewizora, no to on musi już nam w tej pozycji pozostać, dlatego oznaczam sobie taśmą podstawkę telewizora, w którym miejscu dokładnie ona stoi, tak żebym po prostu, jak zabiorę stąd telewizor na czas montażu, to żebym później odłożył go idealnie w takiej samej pozycji, czyli w pozycji startowej, no bo to by nie miało sensu, gdyby teraz telewizor został ustawiony inaczej niż stał wcześniej, a braliśmy przecież wymiary do montażu z obecnej pozycji telewizora, dlatego tak ważnym jest, aby odstawić telewizor w tej samej pozycji, w jakiej stał, dlatego oznaczam sobie podstawkę za pomocą taśm i teraz będę mógł już telewizor zdemontować. Zabieramy telewizor i zostało nam oznaczenie, gdzie on stał, więc jak później go przyniosę, to będę wiedział, że telewizor będzie stał idealnie tak samo jak poprzednio. Teraz przymierzamy na sucho konsolę. Oznaczam sobie kropeczkami, gdzie to ma być. Sprawdzam tylko, czy trzyma poziom, bo poziom jest bardzo ważny. Konsola nie może nam stać pochyło, jeżeli jest poziom zachowany. Przymierzam jeszcze raz konsolę na sucho, czyli bez
bez montażu na stałe. Sprawdzam, czy mieści się w wyznaczonych liniach, które wyznaczyliśmy za pomocą taśmy malarskiej. Jeżeli wszystko jest ok, to będziemy mogli przychodzić do głównego etapu montażu, czyli do wiercenia otworów pod kołki rozporowe. Włączam sobie odkurzacz, żeby pochłaniał mi to, co wypadnie po prostu podczas wiercenia, cały ten pył i tynk. I tak jak widzicie, wiertło mam oznaczone taśmą malarską, do jakiej głębokości mam wiercić, bo nie ma sensu robić zbyt głębokich dziur. Jest po prostu dostosowana głębokość otworu do kołka, jakiego będę używał do montażu. Wsadzam kołek, dobijam go młotkiem. Otwór jest wykonany po prostu takim rozmiarem wiertła, jaki rozmiar kołka, czyli kołek wchodzi dość ciasno. Tak jak widać, będę musiał go dopchać czymś. Użyję w tym celu deseczki, w którą pukając po prostu dopcham kołek do końca, tak żeby zagłębił się całkowicie w ścianie i nie wystawał, bo wówczas nasz uchwyt na konsolę nie dochodziłby nam do ściany. Jak już włożyliśmy pierwszy kołek, to teraz wkręcamy na razie pierwszą śrubę. Jest to ważne, ponieważ będziemy jeszcze raz poziomować, bo wiadomo, że kropki, które zrobimy markerem w trakcie wiercenia, może nastąpić lekkie przemieszczenie się wiertła i może się okazać, że kropki, które zrobiliśmy, są już, że tak powiem, innym położeniu względem siebie, więc po wkręceniu pierwszego kołka montażowego łapiemy poziom jeszcze raz i jeszcze raz oznaczamy w drugim otworze równoległym do pierwszego. Jeszcze raz oznaczamy otwór, tak aby wszystko idealnie wypoziomować. Ponownie ustawiam sobie odkurzacz pod wywierconym otworem, przymierzam dokładnie wiertło z oznaczoną głębokością, do jakiej mam wiercić, i wiercę oczywiście wiertarką udarową, bo wiercenie w murze wymaga udaru, ale to chyba każdy o tym wie, nie? Od razu dobijam za pomocą deseczki i teraz dokręcamy drugi kołek, na moment oczywiście w ramach pomiarowych, żeby po raz kolejny sprawdzić, czy trzyma poziom. Łapiemy poziom i trzecią dziurę korygujemy oznaczenie. Oczywiście musimy wyjąć drugi kołek, żeby dało się wywiercić trzeci otwór, ponieważ wiertło nie przeszłoby przez otworek w uchwycie. Jest on z zbyt małej średnicy. I znów przykładamy rurę odkurzacza, żeby pochłaniała nam wypadający z wierconego otworu tynk. Przykładamy wiertarkę w oznaczone miejsce i wiercimy. I w ogóle dałem inne kołki niż te, które były w komplecie. Tak jak widać, takie kołki stalowe do gazobetonu. One się fajnie rozpierają w gazobetonie, czy w tak zwanym supereksie, jak to woli, i one po prostu dobrze trzymają. Kołki, które były w zestawie, były to bardzo cieniutkie kołeczki, szósteczki z plastikowymi kołkami, więc może dobre do pewnych rodzajów tynków, murów, ale do gazobetonu to tak nie za bardzo, bo łatwo by mogły zostać wyciągnięte. Więc wolałem mieć pewność, że konsola mi nie spadnie po prostu ze ściany, dlatego użyłem mocniejszych. I teraz mamy już wszystkie otwory wywiercone, wszystkie kołki rozporowe włożone, więc możemy wkręcać, pamiętając oczywiście o poziomie. Te otwory w uchwycie, one są dość takie długie, więc pozwalają na lekką korektę położenia, więc jeżeli coś z poziomem będzie nie tak, to można troszkę poluzować wkręty i wówczas można jeszcze podkręcić, poprawić i wtedy dopiero dokręcić, tak żeby wszystko trzymało poziom. Sprawdzamy po wkręceniu 3 wkrętów i jeżeli będzie konieczność poprawki, to będziemy jeszcze korygować. Zakładamy do konsoli jeden z elementów tego uchwytu. Jest on, jak widzicie, idealnie wyprofilowany, ma też otwory tam, gdzie są otwory wentylacyjne w konsoli.
i jest przykręcany za pomocą śrubki, która również jest w zestawie. Jest przykręcany dokładnie w ten otwór w konsoli, w którym jest mocowana ta oryginalna plastikowa czarna podstawka do konsoli, więc wszystko, jak widzicie, jest idealnie wyprofilowane i idealnie nam pasuje do konsoli. Trzyma się solidnie i na takiej podstawie, na tych dwóch śrubach będziemy montować w drugim elemencie i konsola będzie stabilnie stała. I teraz, jak już mamy naszą podstawkę umocowaną, wypoziomowaną, to możemy przystąpić do ostatniego etapu montażu, jakim jest założenie konsoli. A więc zaczynamy. Najpierw zakładamy na bok, tak jak wskazuje instrukcja, w to miejsce, tak jakbyśmy chcieli położyć konsolę, zakładamy tą oryginalną podstawkę i teraz celujemy tymi dwoma śrubkami od przykręconej do konsoli podstawki. Ona wpasuje się idealnie w te otwory od spodu. Zobaczymy, czy wszystko idealnie dolega. I teraz będziemy dokręcać dwoma nakrętkami motylkowymi naszą konsolę od spodu. Będziemy te dwie wystające śrubki po prostu przykręcać do tego wiszącego uchwytu i wszystko będzie stabilnie wtedy. I oto jest efekt końcowy. Konsola wisi. Tak jak widzicie, jeszcze jest taka półeczka dodana maleńka na zewnętrzny dysk twardy, na którym mam gry z PS4. Konsola wisi idealnie, więc teraz możemy przystąpić do przyniesienia z powrotem telewizora. Telewizor odstawiony w te same miejsca, gdzie był, więc możemy zrywać taśmę i telewizor stoi tak jak stał, więc pomiar nasz najzupełniej ma sens, bo gdybyśmy odstawili telewizor inaczej, to by się przesunął względem wiszącej PS5 i to by nie miało sensu wówczas. Jeszcze mała korekta, sprawdzamy tutaj odległości telewizora od podstawki, od krawędzi szafki. Musi być taka sama z obu stron, żeby telewizor stał w idealnej linii z szafką. Więc jak już wszystko jest dobrze, to tak jak widzicie, konsola wisi sobie za telewizorem. Odstęp jest, nie przylega jakoś nam do telewizora. Jest około 10 cm odległości od krawędzi telewizora do krawędzi konsoli, czyli jakiś tam przepływ powietrza będzie. I tak to się prezentuje z tyłu. Zaraz zobaczycie jeszcze z innej kamery inne ujęcia na to wykonanie roboty, ale wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. Tak prezentuje się efekt końcowy, jak widzicie. Konsola jest schowana za telewizorem, wisi sobie ładnie z góry, też nie wystaje. Zobaczmy to od drugiej strony telewizora. Konsola tutaj. Jeszcze zamontowałem taką półeczkę maleńką na zewnętrzny dysk twardy, na którym mam gry z PS4. Odstęp od telewizora jest taki dość spory, bym powiedział. Jest ta podstawka, która przy ścianie jest. Konsola jest w takiej pozycji, jakby leżała, ale stoi. Jest z każdej strony jest trochę miejsca. Czy się grzeje? Nie zauważyłem, żeby się grzała. Robiłem pomiary. Przy najcięższych grach 45 stopni maksymalnie. To wszystko. Dziękuję za uwagę i cześć.